Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Często właśnie powtarzam, że ja tak naprawdę czytałam, pamiętam w wieku 16 lat tego Forbesa i nie rozumiałam za wiele. I po prostu sama ta otoczka, atmosfera, ta sprawczość, to, że ludzie osiągają cele, spełniają marzenia, że zmieniają warunki gry, otoczenie, rynek, no po prostu mi się to bardzo podobało i gdzieś chciałam być tego częścią. Jak ja usłyszałam te dane na spotkaniu z agencją marketingową, to krzyknęłam. Z radości. Z radości, nie spodziewałam się tego. Okay. Mimo, że my te badania zrobiliśmy 2 lata temu, i wiedzieliśmy, że jesteśmy rozpoznawalni. Wiemy, jakie mamy ekwiwalenty, wiemy, że dochodzimy do dziesiątek milionów osób każdego roku. Ale mimo wszystko jednak 7 na 10 osób na ulicy wie, kim jesteśmy. I tak jak teraz patrzę z tej perspektywy już z dużo większą wiedzą, to w zasadzie nic nie mieliśmy, tak? Chciałabyś powiedzieć, że wtedy, gdybyś wiedziała to, co wiesz teraz, to byś tego nie zrobiła? Pewnie. Poważnie? Tak, to jest, zawsze to podkreślam. To jest jakbym wiedziała, ile to pracy wymaga, ile środków finansowych, ile ryzyka, ile stresu, ile wyrzeczeń. To bym pewnie tego nie zrobiła. Bardzo cenię sobie strategię i kulturę organizacyjną i są to 2 rzeczy, których się nauczyłam dopiero, myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat. Czym one są, jak są ważne, jak nimi zarządzać i uwielbiam się zajmować tymi obszarami. Nie, to nie chodziło o wykorzystanie okazji, to chodziło o przetrwanie. Przetrwanie, okej. Tak, to była potrzebna była po prostu kasa na rozwój. Chcemy też, żeby to było spójne na poziomie marki i pracodawcy. Bardzo dla nas ważne, żeby ściągać super talenty i z takimi osobami pracować, które są wymiataczami, bo widzimy, że to się po prostu u nas gdzieś sprawdza. Tak? I teraz się już też na to stać, co? To jest super. Fajne, nie? Tak. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Alina Sztoch. Czy my się spotykamy w dobry dzień tygodnia, Alina? Bo ponoć od 2 lat blisko pracujesz 4 dni w tygodniu, za to dłużej, po 10 godzin, czy w poniedziałki, a dziś nagrywamy w poniedziałek właśnie naszą rozmowę. To jest ten dobry moment, czy... Dobry. Wszedłem na ten wolny dzień akurat w tygodniu. Nie. Wolne są zazwyczaj piątki. Tak, więc te poniedziałki są dosyć ciężkie, tym bardziej, że się właśnie jeszcze kumuluje z 3 dni, a nie z 2 dni. Jakieś rzeczy do wykonania, ale biorąc pod uwagę, że to jest rozmowa z Tobą w tak komfortowych warunkach, to jest jak najlepszy moment. To bardzo się cieszę, że jesteś, że przyjechałaś do nas z Łodzi. A propos tych 4 dni w tygodniu, to nasz kolega, który był tutaj zresztą gościem w jednym z odcinków, mówi, najlepiej sobie zrobić przerwę w środę, czyli 2 intensywne dni pracy, poniedziałek, wtorek, potem środa wolna, czwartek, piątek znowu pracujemy i odpoczywamy. Ciężko mi to sobie wyobrazić, bo jestem osobą, która jak już wejdzie w tryb praca, to uwielbia ten tryb. Ja już nie chcę wychodzić, a właśnie w weekend wchodzę długo, dlatego ten piątek jest taką rozpędówką i tak naprawdę pozwala mi to właśnie dopiero w sobotę odpocząć. A jak zaczynałam weekend w sobotę, to dopiero tak naprawdę to był jeden tylko dzień, ta niedziela, więc myślę, że raczej się nie odważyłabym tej środy dać jako... A tak pracujesz tylko Ty, czy też cały Twój zespół? Tak pracują u nas 4 dyrektorów. Nie wszyscy dyrektorzy, ale akurat tak 4 sobie zażyczyła, że wolą w ten sposób. I to się u nich sprawdza. Okej. A u Ciebie ten pomysł skąd przyszedł? Pracowałaś za dużo może? Tak, pracowałam za długo, nie umiałam się oderwać od pracy i nadal trochę tak mam, dlatego wolę intensywnie, ale krócej. A jak już odpoczywać, to też tak
mocniej, Sensownie. tak, przez te 3 dni. No u mnie się to sprawdza, ja w ogóle nie uważam, że to jest jedyna słuszna droga po prostu. W moim przypadku i gdzieś tam właśnie z tymi problemami, z wyjściem z pracy, to było najlepsze rozwiązanie. I w zasadzie momentalnie tak się przestawiłam. To nie jest tak, że musiałam do tego gdzieś tam dojrzeć, coś się musiało zmienić, potrzebowało czasu, wręcz przeciwnie. Tak od razu czułam, że po pierwszym tygodniu, że to jest mój sposób. Okej, to jak te piątki wyglądają? Możesz nam zdradzić? Załatwiam mnóstwo takich osobistych rzeczy, Okej. ale zaczynam go od jogi, potem są różne, czy to zabiegi kosmetyczne, czy fryzjer, czy Robisz lekarz. coś dla siebie, tak? Tak, Przede dbam o wszystkim siebie. dla siebie, okej. Dbam o siebie, a wieczorem to już weekend na całego, jakieś książka, planszówka, gra strategiczna, coś w tym stylu. Czad. Musieliśmy się tutaj spotkać, bo ty prenumerowałaś magazyn Forbes w wieku 16 lat, więc nie mogło być inaczej. Nie było w tym czasie jakichś bardziej atrakcyjnych tytułów na rynku? Jakaś przyjaciółka, Brawo? Akurat musiałaś Forbesa czytać? Czy ja czytałam Forbesa, ale też na pewno Popcorn, Brawo. Okay. też akurat lubiłam, szczególnie jak też były jakieś piłkarskie newsy. Bardzo lubiłam zawsze z sportem, też się zdarzały takie celebryckie newsy o piłkarzach. Pamiętam, że je lubiłam najbardziej. No więc taka trochę dychotomia, tak? I to. Nigdy nie uważałam, że Forbes jest jakiś tam lepszy od innych gazet. Po prostu też go lubiłam. To były zupełnie inne historie. I coś zawsze... Coś mnie tam kręciło. Często właśnie powtarzam, że ja tak naprawdę czytałam, pamiętam w wieku 16 lat tego Forbesa i nie rozumiałam za wiele. I po prostu sama ta otoczka, atmosfera, ta sprawczość, to, że ludzie osiągają cele, spełniają marzenia, że zmieniają warunki gry, otoczenie, rynek, no po prostu mi się to bardzo podobało i gdzieś chciałam być tego częścią zawsze. No czad, właśnie Cię miałem zapytać, jakie tam artykuły, jakie treści przyciągały Twoją uwagę, ale właśnie te historie przeżyte, tak? Tego, że ludzie realnie mieli na coś wpływ, coś z tym życiem i życiem dookoła robili, tak? Dokładnie tak. No to taka będzie Twoja historia, coś tutaj czuję. A skąd wiedziałaś w ogóle, że zostaniesz przedsiębiorczynią? No przecież Ty studiowałaś prawo, tak? Nie wiedziałam, jakby bardzo wcześnie, naprawdę w wieku, na początku szkoły podstawowej jako humanistka, bo wiedziałam zawsze, że zdecydowanie jestem bardziej humanistką niż nie. Ta ilość dróg, ilość możliwości wcale nie jest duża, a na pewno wtedy tak mi się wydawało. No to albo zostanie prawniczką, historyczką, filolożką, być może psycholożką, no ogólnie nie jest dużo tych dróg. Oczywiście wtedy mi się tak wydawało, teraz jakby to spektrum zawodów jest zupełnie inne i świadomość jest też większa tych różnych dróg, no ale wtedy sobie powiedziałam, będę prawniczką. Też chyba, no wydawało mi się to rozsądne, racjonalne. Też to był chyba wtedy zawód dosyć dobrze płatny, teraz to się Dobrze się uczyłaś też? Dobrze się uczyłam, tak, byłam kujonką. Dobrze, no to, tak, to rzeczywiście. No to jeszcze pani doktor bądź pani mecenas, to takie chyba dwa. Tak. No i jakoś tak tkwiłam w tym przekonaniu, że to jest dobra droga, nie za bardzo zadawając sobie jakieś pytania pomocnicze, czy na pewno. Nie miałam też wokół, ani w rodzinie, ani znajomi rodziców nie byli prawnikami, więc też troszeczkę nie mogłam podpatrzeć tego od kuchni. I poszłam na to prawo, potem poszłam na staż i na tym stażu, I zrozumiałaś szybko, że to jednak nie tędy droga? To nie to, nie. Chcę biznes, chcę mieć swój biznes, jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę co, ale wiedziałam, że chcę po prostu spróbować swoich sił w biznesie, tak jak mój tata, bo właśnie tego biznesu zawsze w domu było bardzo dużo. Mogłam patrzeć na to, jakim tata jest przedsiębiorcą, jakim brat jest przedsiębiorcą. Ten biznes bardzo przyciągał gdzieś naszą rodzinę, ale w taki fajny raczej sposób, że to nie był taki, nie była droga przez mękę. To była ciężka droga, to była droga pełna wyzwań, zapytać, tak? Ale wszystko im się udawało, skoro tak mówisz, że to była I udawało i nie, droga. ale jednak tata był bardzo szczęśliwy idąc tą drogą. Okej, widziałaś jego realizującego się jako przedsiębiorcę i to był fajny wzór, tak? Tak, to był fajny wzór. Czasami jakby ja też odbijam się od tego wzoru, bo nie zawsze jego zachowania jako przedsiębiorcy mi się podobały. No bo to jest ciężka droga i też wyzwala w nas czasami złe emocje. I ja też te złe emocje widziałam, ale to była taka lekcja właśnie, kim nie chcę być, kim też chcę być, bo w niektórych aspektach mi bardzo imponował i bardzo wiele też mnie nauczył, jak myśli, jak tworzy modele biznesowe,
jak przezwycięża trudności, jak się nie poddaje i to gdzieś miałam zawsze. Każdego w zasadzie wieczora, jak wracał gdzieś z pracy, to widziałam, że był bardzo naładowany tymi emocjami dobrymi, ale też tymi złymi, dzielił się nimi, to fajnie było o tym rozmawiać. No gdzieś to było dla mnie kręcące. A dzisiaj, kiedy jesteś po tej drugiej stronie, on ma jakiś wpływ albo radzi ci, albo ma taką szansę przekazać ci jakieś informacje związane z prowadzeniem biznesu? Raczej nie. Mamy bardzo różne biznesy i bardzo różne kultury organizacyjne, ale był moment, gdy jego wkład był nieoceniony. I bardzo wiele osób, które mnie zna, no to wiedzą, że mam charakter i po tacie i to trochę cała moja droga też to potwierdza, że gdzieś bardzo mocno z niego czerpałam, ale też się odbijam od tych właśnie niektórych rzeczy i pewne cechy, które odziedziczyłam, myślę, że zmieniłam, więc to gdzieś bardzo, bardzo na plus, ale faktycznie jeżeli chodzi o takie doradzanie, to raczej nie, to są takie bardziej grzecznościowe pytania, jakby co u Ciebie w biznesie, jak sobie radzisz i tyle, bez wchodzenia w szczegół. Jasne. Ten wstęp nam się trochę przedłużył. Gdybyście Państwo z jakiegoś powodu jeszcze nie znali naszej rozmówczyni, to w moim studiu dzisiaj gości Alina Sztoch, cofounderka i CEO spółki akcyjnej Kubota i marki, która działa pod tą samą nazwą. Ponoć rozpoznawalność marki Kubota wśród Polaków wynosi wciąż około 70%. Prawda to? Tak. Jak ja usłyszałam te dane na spotkaniu z agencją marketingową, to krzyknęłam. Z radości. Z radości. Nie spodziewałam się tego. Mimo, że my te badania zrobiliśmy 2 lata temu, i wiedzieliśmy, że jesteśmy rozpoznawalni. Wiemy, jakie mamy ekwiwalenty. Wiemy, że dochodzimy do dziesiątek milionów osób każdego roku. Ale mimo wszystko jednak 7 na 10 osób na ulicy wie, kim jesteśmy. I to jest z jednej strony niesamowita odpowiedzialność, wielki lewar biznesowy, no gdzieś tym musimy zarządzać. Tą właśnie też tymi oczekiwaniami, bo z tym się też wiąże tak duża rozpoznawalność. My jeszcze, zrobiliśmy w tym roku inne badania, które uważam za bardzo ciekawe, tak zwane top of mind, czyli jeżeli mówimy klapki, to jaka pierwsza marka przychodzi Ci do głowy, nie mając żadnych podpowiedzi. I tutaj nasza rozpoznawalność, i tutaj my jesteśmy wymieniani przez 23% respondentów, to też jest świetne. Proszę. Wcześniej są tylko giganci, ta trójka największa, tak, w ogóle marek jakby sportowych, tak, więc bardzo się cieszymy, że w kategorii jesteśmy mocni, a jeżeli chodzi o polskie marki, no to bezkonkurencyjni. Ale co taka młodzieżowa jak Ty wie o Kubotach, że decydujesz się ze wspólnikami reaktywować tę markę w 2018 roku? Chodziłaś w tych klapkach w ogóle? Chodziłaś, okej. Na maksa. Wszyscy chodzili. Znajomi, rodziny. No to było gdzieś element pejzażu. Tylko że w 1994 roku, kiedy powstają de facto, czy powstaje ten brand, zaczyna być rozpoznawany w Polsce, to Ty masz tam 6 lat zaledwie, no. Oczywiście, ale co nie zmienia. Sentyment. Jakby wspomnienia mam właśnie, tak? To jakby ten pik popularności to jest końcówka lat 90. I potem jest też bardzo mocny zjazd od razu, tak, po 2000. Ale jednak już pod koniec lat 90. no to miałam te 10 lat, więc jak najbardziej pamiętam z boiska, z imprez, z grillów, no Kuboty były. Takie stare, archiwalne egzemplarze odłożone gdzieś w historii, kiedyś w muzeum jakimś Kubota będzie taki egzemplarz pokazywany, czy nie? Ja nie mam, ale mamy na przykład zdjęcia pierwszego katalogu Kuboty. On był w ogóle wydrukowany, co jest totalną abstrakcją. Na tyle mapy drogowej. O, proszę. Kiedyś były takie mapy drogowe rozkładane. Oczywiście. I z tyłu była reklama Kubotów i pierwszy katalog Kuboty. Jakby nie wiem, kto to wymyślił, ale faktycznie tak było. No, ale wiesz, no, dobry zamysł. No, ile razy ktoś korzystał z mapy, przypominał sobie o marce, a poza tym wiedział, jak od razu znaleźć i jak dojechać najszybciej do pierwszego, najbliższego sklepu. No dobrze, 4 przyjaciół, Alina Sztoch, Joanna Kwiatkowska, Wacław Mikłaszewski oraz Piotr Kwiatkowski we współpracy z pierwotnymi założycielami Kuboty Dorotą i Wiesławem Michalskimi oraz Piotrem Krawczykiem podejmują decyzję o reaktywacji brandu. Do czego tam Wam jeszcze są potrzebni Państwo michalscy?
Oprócz wniesienia znaku towarowego aportem do nowo utworzonej spółki, która stała się jedyną właścicielką znaku towarowego, oprócz tego wnieśli wsparcie finansowe oraz coś nie do przecenienia, czyli kontakty z dostawcami. I to ciągle w Azji tam tymi dostawcami, tak? Z którymi oni handlowali od lat 30, byli rzetelnymi klientami, którzy zawsze płacili, nawet jak było ciężej, więc nas jako znajomych, ich partnerów biznesowych, ci dostawcy powitali tak samo przyjaźnie. Dali ciągle ci sami, tak? Tak. Okej, niesamowite. Dali tak samo dobre warunki finansowe. To był 90-dniowy termin płatności. Dla nas w tamtym momencie to był game changer. To było wszystko. Jakby bez tych warunków płatności nie dostalibyśmy kredytu, bo jednak banki oczywiście słyszały o reaktywacji, bardzo nam kibicowały, ale analitykowie banku muszą się zgadzać w wyniki i my zawsze mieliśmy zysk od pierwszego roku działalności, ale jednak to były zyski symboliczne, to my się dopiero rozkręcaliśmy i potrzebowaliśmy kapitału, więc banki były bardzo ostrożne, dlatego ten 90-dniowy termin płatności to dla nas to była najważniejsza rzecz wtedy, jeżeli chodzi o te pierwsze lata. Już teraz mamy w ogóle 120-dniowy termin płatności, więc terminy, które miałem największe w branży, ale to właśnie wszystko jest pokłosie tych kontaktów, które mieli właśnie rodzina Michalskich i Krawczyk. No właśnie, ale zdaje się, że historycznie zaczynacie najpierw od negocjowania licencji na markę, tak? Możesz nam zdradzić kulisy takich rozmów? Tak, myślę, że się nie można przygotować na takie rozmowy, bo każda pewnie rozmowa wygląda zupełnie inaczej. My kompletnie nie wiedzieliśmy, jak ta będzie wyglądała. Bardzo się stresowaliśmy. Oczywiście jestem osobą, która stara się być przygotowana na wszystkie możliwe ewentualności i rozgrywaliśmy różne scenariusze w głowie i tak dalej. I robiliśmy coś, co się nazywa pitchingiem i ćwiczyliśmy sobie na sucho. A okazało się, że ta rozmowa poszła scenariuszem Z. Zupełnie nie braliśmy takiego pod uwagę. Mianowicie nie rozmawialiśmy w ogóle o biznesplanie, tylko rozmawialiśmy o nas, jakimi jesteśmy ludźmi, o priorytetach życiowych, o rodzinie, o partnerach nawet, tak, i tak dalej, i tak dalej. Byliśmy z szoku. Co ty mówisz? Rodzina Michalskich była takimi szczegółami zainteresowana w kontekście przekazywania licencji? Tylko to oryginalne. To oryginalne, tak. Bo to chodziło jakby z czasem, jak ich poznaliśmy bliżej, że to w ogóle nie było wścibstwo, to miało swój cel. Jakby oni są bardzo osobami rodzinnymi, ceniącymi wartości rodzinne i też przesiągniętymi kulturą wschodu, a na wschodzie podobno tak się negocjuje i mówi się dużo właśnie o rzeczach ważnych w życiu, a biznes przychodzi trochę przy okazji. Być może ciężko mi teraz dywagować nad szczerością tych intencji, tak, Azjatów, ale faktycznie tak się prowadzi negocjacje. My tego nie wiedzieliśmy. Myśleliśmy, że to będzie dosyć krótko, do celu. Jestem też osobą raczej taką konkretną i było mi na tym spotkaniu ciężko. I nie wiedziałam zupełnie, jak mam odczytywać tamtą sytuację. Nawet byłam trochę podłamana. Ze mną był Piotr Kwiatkowski, który myślę, że był bardziej otwarty na tego typu właśnie, tego typu prowadzenie rozmowy. No i okazało się z czasem, że zdaliśmy ten test. I potem odbyła się kolejna rozmowa już bardziej biznesowa i ona się już potoczyła zgodnie, że tak powiem, bardziej z moim scenariuszem, ale tamta pierwsza była faktycznie bardzo niecodzienna. Całe szczęście, jak się okazało. No zakończyła się tym, że dostaliśmy tę licencję. Po kilku miesiącach to też nie jest tak, że to była pierwsza, druga rozmowa, to faktycznie było szereg spotkań, szereg rozmów telefonicznych, uzgodnień. A sami Michalscy byli zaskoczeni tym, że po prostu nagle pojawiliście się z taką ideą? Nie. Nie. Zgłaszali to niż Ktoś już inny wcześniej próbował. Nie przeszedł testu. Jejku, no to ciekawe. No dobra, to skąd ten pomysł, że chcesz robić Kubotę? No kurczę. To wyszło w ten sposób, że Piotr Kwiatkowski miał pomysł na klapki z wymiennymi paskami, czyli coś zupełnie innego. I my zaczęliśmy prototypować te klapki z wymiennymi paskami, których faktycznie nigdzie nie było na świecie, ale być może z jakiegoś powodu, być może nie było na nie popytu. W każdym razie czwórka osób, która nie ma pojęcia o branży, zaczyna zdobywać kontakty w branży, zaczyna się spotykać, zaczynamy sprzedawać potencjalnym wykonawcom tego pomysłu ideę, o co nam chodzi. Oni się wszyscy patrzyli na nas jak na wariatów. To było protekcjonalne, jak nas traktowali. Młodzi, narwani. Dokładnie. Młodzi, narwani, wracajcie do tych swoich innych biznesów, szkoda waszego czasu.
nie marnujcie mojego. I ogólnie taka postawa polskich dostawców utrzymała się przez kolejne lata. To jest akurat gorzka prawda, którą powiem. Ciężko nam się współpracuje tutaj z tutejszymi dostawcami. Nie jest tak, że z wszystkimi, ale jednak jest mało proklienckie nastawienie. Wszystko jest problemem, a w Azji jest takie nastawienie can do. Jakby bardzo nieczęsto właściwie mówię, czy się da coś zrobić, can do i się śmiejemy, że to są ludzie can do. I oczywiście mają też swoje inne wady, ale jednak ten mindset ich taki biznesowy, tworzenia, prototypowania nowych produktów. Prawda? Tak, nie zna ograniczeń. I to jest super. Jakby, my też byliśmy wtedy can do, a zetknęliśmy się z osobami, które są absolutnie nie can do. Musieliśmy tym gdzieś ich cały czas przekonywać, jeździć, ciągnąć, mobilizować, wpychać trochę w kolejkę przed inne zamówienia. Nie widzieli potencjału, być może słusznie, bo jak się okazało, nikt, żaden z tych producentów obuwia nie dał nam gwarancji na te klapki z wymiennymi paskami. Więc stwierdziliśmy w czwórkę, że zmieniamy model biznesowy i że reaktywujemy Kubotę, bo jak się w tym kraju gdzieś jest wokół tematu okołoklapkowego, chcąc, nie chcąc, trzeba zejść na... No właśnie, tak mnie to zastanawia, to wróciłaś do, nie wiem, rodzinnego domu i przy okazji jakiegoś spotkania świątecznego wyszłaś do swojego pokoju, otworzyłaś szafę. O rany, tam są Kuboty, to może Kuboty, a może nie będziemy niczego produkować, tylko po prostu sięgniemy po markę, która kiedyś była znana. Robiąc research, cały klapkowy research... No, to solidnie przygotowaliście się do tego w takim razie. Na samym początku nie, jakby to pierwsze tak, czy robimy te klapki z wymiennymi paskami, to było bardzo szybkie, to było propozycja, pytanie-odpowiedź. Ale potem faktycznie weszliśmy bardzo mocno w całą branżę, zaczęliśmy zdobywać wiedzę, czytać, posiłkować się, szukać benchmarków też zagranicznych. Nie było ich dużo w ogóle, nie jest w ogóle dużo firm, które produkują tylko klapki czy japonki, jakby tak bardzo mocno sfokusowanych. A na przykład te, które były, to już wiemy, że też upadły. To też ciekawe, no bo już mamy jednak wgląd w rynek prawie 7-letni. W każdym razie ta Kubota w Polsce była bardzo mocna, bardzo silna w internecie. Ewidentnie wiedzieliśmy, że ten próg wejścia będzie dużo niższy. No i wiadomo, byliśmy młodzi, narwani, nie mieliśmy dużo kasy, a dużo chęci, ale mało środków. Tak jak teraz patrzę z tej perspektywy już z dużo większą wiedzą, to w zasadzie nic nie mieliśmy, tak? Chciałabyś powiedzieć, że wtedy, gdybyś wiedziała to, co wiesz teraz, to byś tego nie zrobiła? Pewnie. Poważnie? Tak, to jest, zawsze to podkreślam. To jest jakbym wiedziała, ile to pracy wymaga, ile środków finansowych, ile ryzyka, ile stresu, ile wyrzeczeń. To bym pewnie tego nie zrobiła. Oczywiście z kolei znowu, jak jestem teraz tutaj i to wszystko, co jest już zostało zrobione, ułożone, uprocesowione, opomiarowane, no to jestem mega dumna i nigdy nie chciałabym mieć innej pracy, no ale to jest jednak ta perspektywa. Te 7 lat dało mi w kość i moim wspólnikom, ale wracając do właśnie tego, jak powstała sama idea Kuboty, to po prostu jeżeli jesteś w klapkach w Polsce, to musisz się otrzeć o fenomen Kuboty. I byliśmy po prostu w pewnym momencie ciekawi, a może nie kombinujmy, może zróbmy to prościej. Oczywiście będziemy też się musieli borykać i reinterpretować te wszystkie symbole, czasami niekorzystne wokół Kuboty, które narosły, ale to już jest jakaś przygoda. Tutaj czujemy się chyba mocniejsi właśnie w reinterpretowaniu tych symbolów niż w budowaniu ich od nowa. Więc stwierdziliśmy, że tak próbujemy, sprawdziliśmy w KRS, w urzędzie patentowym, czy w ogóle ten znak towarowy jest znak chroniony. Tak, był. Odezwaliśmy się do właścicieli, właśnie była ta pierwsza rozmowa, o której już mówiliśmy. Świetnie, test zdany. Kupowaliśmy Kuboty w Polsce na potęgę w latach 90., ale między innymi dlatego, że były tanie. Czy na tym aspekcie dało się, czy wyobrażaliście sobie, że zbudujecie coś solidnego, coś, co złamie ten schemat, że nosi się rzeczy, bo są nie tylko tanie, tylko są dobre, wygodne i tak dalej? Od początku wiedzieliśmy, że jakby nie możemy jechać tylko i wyłącznie na cenie. To oczywiście jest coś, co zawsze będzie kojarzone z Kubotą i jakby szczególnie z tym klapkiem rzep i tutaj pewnego pułapu nigdy nie przekroczymy, ale jednak te klapki już kosztują 50 zł, a kosztowały 7 zł na targu. To też pokazuje oczywiście, jaką drogę jako kraj przeszliśmy, ale też jaką drogę przeszła marka, jakby wyewoluowała, jaką propozycję wartości dała
za którą za którą klient chce zapłacić określone środki i już nikogo nie boli to, że kupuje klapki na rzep za 50 zł, a pamiętam minę Wiesława, gdy słyszał, że my je chcemy sprzedawać za 25 zł. Mówi, niemożliwe, sprzedawajcie za 20, to jest maks, za które to sprzedawaliśmy przez 20 zł przez nie wiem, czy kilka dni, czy kilka tygodni. Ja powiedziałam, nie zgadzam się na to, to idzie za dobrze, podwyższamy cenę i znowu, o Jezus, to jest strasznie drogo, 25 zł no i teraz kosztują 50 zł, tak? I jakby oczywiście też ta jakość została bardzo mocno poprawiona i mamy bardzo duże też nakłady na marketing, więc to wszystko wymaga pokrycia, ale no musieliśmy jakby dorosnąć do tego, że to będzie zupełnie inny produkt, w zupełnie innej cenie i musimy zaproponować klientowi coś, co sprawi, że będzie chciał tyle za nie zapłacić. No tak, bo za ceną też idzie odpowiednia renoma i taka wiarygodność, nie? Dlaczego powinienem zapłacić I więcej? emocje. I emocje. W naszym przypadku, że składowa najważniejsza. No te emocje Cię będę jeszcze pytał, ale powiedziałaś, że pierwsze 2 lata szczególnie były bardzo intensywne i bardzo trudne. To takie charakterystyczne zresztą dla nas startuperów. Na początku drogi nic nie jest oczywiste. Nie mieliście pensji, pracowaliście bardzo intensywnie, wyłącznie w gronie wspólników na samym początku, też na 2 etaty, no bo z czegoś trzeba było żyć, jeszcze do tej drugiej spółki wrócę za chwilę. No to było dosyć karkołomne, jakby nie wszyscy dają radę. To, co spowodowało, że Wam się udało właśnie. Myślę, że chyba nieustanne zagryzanie zębów i solidność. Też akurat miałam to szczęście, żeby pracować z osobami, które dobrze robiły swoją robotę, tak? I my bardzo też, to są dwie składowe, ale też my bardzo lubiliśmy to, co robiliśmy. I nas bardzo napędzało. Ja myślę, że byliśmy trochę uzależnieni przez te pierwsze lata od Kuboty, bo ilość fanu, ilość absurdu, którą my otrzymywaliśmy od fanów, była niewiarygodna. I to były takie strzały, które naprawdę były strzałami dopaminowymi, takimi, myślę, że wręcz narkotykowymi. To, że nagle zgłasza się do nas Netflix i chce zrobić z nami kampanię, to, że twarz Old Spice'a zakłada, siedząc na koniu, te klapki Kubota i to idzie właśnie w reklamie telewizyjnej. To są duże rzeczy, których byśmy się w życiu nie spodziewali, że jakby otrzemy się w ogóle o taki świat, o ten świat wielkiej reklamy, o świat wielkich marek. Potem przyszła Coca-Cola i to wszyscy oni przychodzili, widzieli w nas potencjał i chcieli z nami... Czyli to nawet nie Wy zabiegaliście o to, tylko te propozycje pojawiały się z zewnątrz. Mieliśmy zespołu, żeby zabiegać pewne rzeczy. Było tyle bieżączki, tyle gaszenia pożarów, że to nawet nie było opcji, żeby jakby wychodzić z inicjatywą, myśleć o kilka kroków do przodu. To się oczywiście pojawiło po jakimś czasie, ale na początki były straszne, naprawdę straszne. Więc Co to było najtrudniejsze? Ilość rzeczy, których się musieliśmy nauczyć. Okej, no bo uczyliście się faktycznie tej branży od nowa. Dokładnie, tak. I produktu, i e-commerce'u, i marketingu. Ja odpowiadałam za marketing. Nie miałam pojęcia o marketingu. Asia Kwiatkowska za e-commerce, za sprzedaż. Nie miała pojęcia o e-commerce, o sprzedaży. Tak? Piotrek Kwiatkowski za produkt. Nie miał pojęcia o produkcie. Tak? I wspierał mnie też Wacław właśnie w marketingu. I też się nie wywodził z tego marketingu. Tak? Nasze wszystkie wykształcenia były jakby w kontrze do tego, tak? Co robiliśmy. No ale jakoś się trzeba było podzielić pracą. Już nie mówiąc o tych wszystkich takich aspektach i działach wokół, finanse, administracja, HR, to po prostu robiliśmy, każdy ciągnął co mógł de facto, tak? No więc to było na pewno ciężkie, ale potem jak zbudowaliśmy te kompetencje i też wiedzieliśmy, co działa, co nie działa, zaczęliśmy mieć dane, to jest w ogóle coś w biznesie niesamowitego. Jak teraz na to patrzę i dostaję co tydzień te raporty sprzedaży, pięknie posegmentowane już w ogóle z wkładem, z jakimiś przemyśleniami od analityczki. Tak, i to jest takie, Jezus, to jest coś niewiarygodnego, a te wszystkie decyzje na początku to są na oślep i nawet nie ma się co winić za to, że one są tak często błędne właśnie. Nie, ale zapamiętuję to stwierdzenie też o tych strzałach dopaminowych, nie? Czyli jeżeli przychodziły takie trudne momenty i coś nagle się takiego pojawiało, tak, że ktoś inny zwraca uwagę na to, że to jest jednak dobry kierunek, dobra droga, że coś tam jest fajnego, to strasznie motywuje, co? I daje takiego paliwa i napędu do dalszej działalności, trudnej działalności. No dobra, ale słuchajcie,
być może przyszli przedsiębiorcy. Ty o tym opowiadasz, że właściwie rzuciliście się z zespołem na nieznane sobie wody, nie znaliście się nawet na rzeczach i zajmowaliście obowiązkami, które wykraczały poza wasze kompetencje czy doświadczenia. Czy słuchające cię osoby mogłyby iść tą samą drogą? Czy polecasz tą drogę? Czy dzisiaj zrobiłabyś trochę inaczej te rzeczy? Nie wiem, zdobyła więcej doświadczenia wcześniej, zanim rzucisz się na tą głęboką wodę? Dzisiaj z tą wiedzą, którą mam, oczywiście, że zrobiłabym inaczej, tak? Bo mam zupełnie inne osoby też znam, o innym potencjale. Sama więcej wiem, lepiej znam markę, ale to jest takie gdybanie, które w zasadzie nie ma wiele wspólnego z praktyką. Jeżeli pewnie zrobiłabym wszystko tak samo, jakbym nie miała tej wiedzy, po prostu no, bym zagryzała zęby i budowała swoje kompetencje i pytała, dzwoniła, radziła się, czytała, czyli research i podejmowanie decyzji, wyciąganie wniosków, korekta operacji i cały czas to samo. I ten team chyba dookoła ciebie, tak? W sensie było was kilka osób, nie? To też było nie bez znaczenia. Oj, zdecydowanie, tak? I każdy dokładał swoją cegiełkę. No więc sama, nikt z nas sam nie dał rady, tak? To jest na pewno, to było duże przedsięwzięcie i bardzo interdyscyplinarne. Też od razu właśnie e-commerce, rozbuchany marketing. To są duże kobyły, każda z tych rzeczy, tak? Nie mówiąc w ogóle o produkcie, o kształtowaniu produktu, tak? Więc duże wyzwania na pewno. Teraz bym to zrobiła inaczej z tą wiedzą, ale bez tej wiedzy no pewnie nie. Nie bałaś się porażki? Co by było, gdyby się nie udało na przykład, tak? No bo to wcale nie było oczywiste, że marka odzyska drugą młodość i będzie generować też dodatnie wyniki finansowe, chociażby o których za chwilę sobie powiemy. Nigdy o tym nie myślałam, ale chyba się bałam i właśnie to też jest składową sukcesu, że się bardzo bałam, więc bardzo nie chciałam przegrać. I to był taki stres motywujący, tak? Tak, żeby zrobić to lepiej. Tak, nie, gigantyczny stres, naprawdę. Ja myślę, że ta rozpoznawalność marki to było przekleństwo i błogosławieństwo jednocześnie, bo z jednej strony każdy ci doradzał, każdy miał zdanie na temat Kuboty. Myślę, że masz taki biznes, który jest wymaga specjalistycznej wiedzy i jednak nie każdy się na niego wypowiada, a Kuboty są trochę dobrem narodowym, więc są każdego. I każdy w związku z tym ma zdanie na ich temat. A czemu tego nie zrobiliście? A czemu tak nie zrobiliście? A czemu tego nie sprzedajecie? A czemu to sprzedajecie? To jest nieładne. To jest ładne. Ty miałaś już wprawę, bo interesowałaś się wcześniej sportem, więc to tak jak trochę z reprezentacją chociażby narodową w piłkę nożną. Każdy Polak się zna na piłce nożnej i na polityce i jeszcze na wielu innych rzeczach, więc... Dokładnie. Jednak, ale ja... Zahartowana. Tak. Ja jako osoba po prostu na początku swojej drogi biznesowej jednak, która miała wtedy problem z asertywnością, to mnie trochę przygniotło, tak? I nie tylko mnie, no, dla wszystkich wspólników to była ciężko po prostu, tak? Nie spodziewaliśmy się takiej rozpoznawalności, też nie tylko marki, ale w ogóle no, nas też tak nagle staliśmy się osobami w ogóle medialnymi, jakby nikt tego nie chciał. Nikt nas nie pytał. No wchodziłaś w rolę CEO od samego początku, więc nie spodziewałaś się, że tak to będzie wcześniej byłam CEO i nikt się o nic mnie nie pytał, po prostu prowadziłam dochodowy biznes i się nim cieszyłam, ale kompletnie ja nikogo nie interesowałam i raczej uważałam to za coś normalnego, a nie za to, że nagle ktoś chce przeprowadzić ze mną wywiady. Właśnie to było kaman, No to może dobrze, że o tym wszystkim nie wiedziałaś, skoro to robiłaś, nie wyobrażałaś sobie tych negatywnych scenariuszy, nie? Powiedziałaś, sama w pierwszych miesiącach zaczynałam od zarządzania pionem produktu, a potem całe szczęście przebranżowiłam się na marketing. Całe szczęście, bo jak nie, to co by się wydarzyło? Jakie to szczęście, że poszłaś w ten marketing? Bo produktu nigdy nie czułam. Okay. To po pierwsze, ja też te pierwsze lata marki to był kontakt z polskimi dostawcami, głównie mężczyznami. Tutaj bez generalizowania, ale jednak ze starszego pokolenia oni dosyć... Mieli swoje ograniczenia, ciężko mi się z nimi negocjowało i gdzieś ta moja młoda buzia nie pomagała, więc tutaj jednak zmiana na Piotrka faceta po prostu była lepsza dla spółki. A ja poszłam w stronę marketingu, gdzie miałam wiele kompetencji, takich wiele backgroundu właśnie tego humanistycznego, którego mogłam wykorzystać. Dosyć dużego czucia od początku, tak z czasem na to tak patrzę, mimo że kompletnie
miałam kompletnie nie wiedziałam, jak się robi rzeczy, to robiłam je intuicyjnie dosyć dobrze. Wiadomo, nie idealnie, bo wiele rzeczy bym zrobiła lepiej, ale fajnie to tak myślę, że biorąc pod uwagę budżety i moją skromną wiedzę, to i tak nieźle to wyszło. Mamy taki, Alina, stały punkt programu, w którym proszę swojego gościa, by podzielił się właśnie radą czy dwoma dla przyszłych czy obecnych przedsiębiorców z perspektywy Twoich własnych doświadczeń, dzięki czemu to robienie biznesu może być łatwiejsze, prostsze, efektywniejsze teraz już po tym, co przeżyłaś, na co byś postawiła akcenty, na co zwróciła naszą uwagę? Ja bardzo cenię sobie strategię i kulturę organizacyjną i są to dwie rzeczy, których się nauczyłam dopiero, myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat. Czym one są, jak są ważne, jak nimi zarządzać i uwielbiam się zajmować tymi obszarami. I to dosyć współgra jakby z moją rolą, więc fajnie, że mam taką okazję. I jeżeli chodzi o strategię, to że ludzie w Polsce, mam wrażenie, że reagują alergicznie na słowo strategia. Myślę, że to jest coś wielkiego, przepastnego, a to jest dosłownie wybór problemów, które ograniczają Ci dojście do jakiejś skali, do jakichś celów i znalezienie taktyk, które pozwolą ich przezwyciężenie. I często, przepraszam, że wchodzę w zdanie, można je opisać na jednej stronie formuły A4. Prawda? Jest to ciężkie. Tak, wiem, że taka maksyma brzmi najlepiej na jednej stronie A4. U nas jest to w sumie, myślę, około chyba 8 stron. Jasne. Ale tam też jest strategia produktu, employee brandingowa, marketingowa, wszędzie jest wyciąg, tak? No i też ta najczystsza strategia biznesowa, tak? Ale faktycznie, odkąd mamy strategię, żyje się łatwiej po prostu, wszystkim, nie tylko mnie. Mnie być może przede wszystkim, ale myślę, że naprawdę wszystkim, bo ta strategia rozlewa się na cele firmy, cele do premii, cele indywidualne. I jak przeprowadzamy ankiety pracownicze rok w rok, jak oceniają pewne rzeczy w firmie, to, że przeszliśmy do zarządzania przez cele, jest oceniane jednoznacznie jako bardzo dobre, bardzo dobre. Ludzie lubią wiedzieć, co mają robić. Dokładnie. I na koniec zadowolenie inwestorów, akcjonariuszy, prawda? No dobra, no to strategia to w pełni zrozumiałe, bo jesteś CEO, jesteś prezesem zarządu, czy prezeską, jak to? Jak wolisz, okej. A ta kultura organizacyjna? Tak, to zupełnie przypadkiem gdzieś do mnie trafiło. Iwonka Dąbrowska, dyrektorka kolekcji, wspólniczka, dała mi książkę z jakiejś okazji o kulturze organizacyjnej Netflixa. Ja pamiętam, że czytałam tę książkę i skakałam po meblach, bo zrozumiałam, że można inaczej i że mam kompetencje, żeby to wprowadzić. I jakby nie kulturę Netflixa, bo to jest nieosiągalna kultura przy naszym zespole, ale posiłkując się nią stworzyć coś własnego i się też przy tym właśnie dobrze bawić i osiągać cele biznesowe. I to jest jedna chyba z fajniejszych w ogóle rzeczy w biznesie, która mnie najbardziej kręci. Tworzenie kultur organizacyjnych, w które się wierzy i w które wierzy zespół i które działają. To na ile zapożyczyłaś z tej książki? Bo pamiętam też, jakie spektakularne wrażenie na mnie zrobiła, ale już nie byłem tak odważny, czy nie było takiej sposobności, żeby większość tych rekomendacji tam zaimplementować do swojego biznesu. Jak to jest u Was? W tej książce przewija się cały czas jedno zdanie o podnoszeniu papierków ze śmieci, o kształtowaniu tej kultury odpowiedzialności i o tym, że tak jak w domu, jak widzimy papierek, tego podnosimy, a są firmy, w których tak nie jest. No i czemu? Jakby to jest nienaturalne, wydawałoby się nienaturalne zachowanie, ale jednak stworzenie właśnie kultury organizacyjnej, w której jak ludzie widzą papierki, które oczywiście symbolizują szereg problemów, to je podnoszą i sami wyrzucają do dobrego kosza lub przekazują komuś, kto wie, do którego wyrzucić, to dzieje się magia. I u nas, gdy udało się nauczyć ludzi, częściowo już taka kultura była, ale gdy to się przelało naprawdę na wszystkie działy i zaczęliśmy się sami pilnować trochę, jeżeli chodzi o tę kulturę i właśnie o taką czujność, o rozwiązywanie problemów u źródła, o niezamiatanie, przestaliśmy zamiatać rzeczy pod dywan, tylko nawet cieszyć się z porażek, bo jakby ten papierek to jest problem, to jest czyjaś błędna decyzja, którą możemy wykorzystać, żeby za chwilę było lepiej. Więc my staliśmy się firmą błędnocentryczną. Lubimy błędy. To nie jest tak, że oczywiście specjalnie do nich dążymy, ale jak są, to się nic nie dzieje. Nienawidzimy patów decyzyjnych u menadżerów i staramy się jakby wychowywać odważnych menadżerów, którzy
biorą kolejne obszary i nawet jak właśnie, też trochę tak jak my na początku, nie mają od początku kompetencji, to przy wsparciu oczywiście dyrektorów starają się nimi krok po kroku zarządzać i to jest myślę, że ta jedna rzecz, jeżeli chodzi o Netflixa, która tak została zapożyczona 1:1 i to nawet te zdania niektóre są u nas w kulturze, a dwa to jest otwartość na informację zwrotną. Więc jesteśmy kulturą niezależnie jaka ona jest, prawda? Oczywiście, tak. Więc jesteśmy kulturą odpowiedzialności, to jest ten fragment o papierkach, i jesteśmy kulturą szczerości i uważam, że to jest chyba w ogóle ta szczerość u nas posunięta do granic, oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad, które są spisane. W ogóle mamy instrukcję udzielania informacji zwrotnej, jakby to nie brzmiało sztucznie. To jest ciekawe. Tak, to jest bardzo prosta sprawa. Też mocno się posiłkowaliśmy książką Netflixa i ich niższymi zasadami. Dodaliśmy tam jedną rzecz od siebie i to jest dosłownie 5 punktów. W Netflixie była zasada 4P, u nas jest zasada 5P i to działa. Ja mogę powiedzieć, że w ogóle osobiście, odkąd stosuję te zasady, to jest jakiś game changer w moim życiu osobistym. Osobistym również. Tak, bardzo mnie to zmieniło jako osobę i bardzo myślę, że jestem lepiej odbierana i lepiej się czuję sama ze sobą. Możesz nam przypomnieć któreś z tych P? Tak, żebyśmy zabrali, zapamiętali. Jasne, więc są 3 P dotyczące przekazywania informacji zwrotnej, czyli jak mówić. I od razu mogę zaspoilerować, że zdecydowanie lepiej sobie ludzie radzą z przekazywaniem informacji zwrotnej. Tutaj intuicyjnie dosyć dobrze czują te wszystkie rzeczy, które powinny być powiedziane. I to jest pozytywna intencja, to jest praktyczny cel, czyli co możemy zrobić lepiej, co dana osoba może zrobić inaczej, czyli wskazać to rozwiązanie. I to jest już nasze P dodane, żeby to był komunikat precyzyjny. I to na przykład myślę, że w ogóle ten 3. punkt został dodany na kanwie moich wypowiedzi, bo czasami byłam nieprecyzyjna w wypowiedziach, to właśnie zauważył Paweł Dąbrowski, dyrektor marketingu e-commerce'u, który ma też olbrzymie doświadczenie w tworzeniu kultur i on delikatnie też zredefiniował tę naszą kulturę, bo zobaczył pewne niedziałające obszary w niej, jak przyszedł. I powiedział, ale ty czasami, czy często nawet nie jesteś nieprecyzyjna w swoich wypowiedziach, na przykład mówisz, nie zrobiliście albo zrobiliśmy. Ale nie możesz używać liczby mnogiej. To jakby ja wiem, czemu ty to mówisz, ja też już wiem, czemu to mówię, no bo czasami unikamy odpowiedzialności, boimy się konfrontacji. Zamiast powiedzieć, ja nie zrobiłam, ty nie zrobiłeś, tak? No rozmywanie odpowiedzialności i więc albo na przykład mówiłam, jest bałagan. Zamiast powiedzieć konkretnie, w repozytorium plików pliki są źle nazwane, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc to są te 3 P przy przekazywaniu informacji zwrotnej i są 2 P przy przyjmowaniu informacji zwrotnej. I z tym P, którym teraz powiem, zdecydowanie najwięcej osób ma u nas problem, cały czas, nad tym najbardziej pracujemy i to jest wprost wzięte z Netflixa, podziękuj. Nie umiemy dziękować za informację zwrotną. Albo nie umiemy szczerze dziękować. Ale nawet jak robimy to, myślę, że nie szczerze, to i tak osoby, która przekazuje informację zwrotną, wydzielają się pewne rzeczy w mózgu, co jest udowodnione właśnie i o tym było w tej książce, że ona dostaje taką nagrodę trochę i spokój ducha, dobrze zrobiłam, jakby ta osoba być może z tego coś wyniesie i to, co robi, to sprawia, że tworzy się atmosfera do przekazywania informacji zwrotnej i ludzie się odblokowują, bo to nie jest tak, że my sobie wprowadziliśmy informację zwrotną i nagle ona zaczęła magicznie działać. Ona zaczęła działać krok po kroku. Jasne. Przede wszystkim jakby właśnie osoby z C-levelu musiały dawać przykład i to było bardzo, bardzo ciężkie dla nas, tak? Także dla Ciebie, prawda? Oczywiście. Jako stojącej na górze, na straży tych wszystkich tradycji. Tak. Jest dla każdego, właśnie o tym też Netflix mówi, że to są atawistyczne zachowania. My, słysząc negatywną informację zwrotną, zaczynamy się bronić, tłumaczyć, stajemy się agresywni, bo ktoś narusza nas... wysłuchać, zrozumieć, przetworzyć i coś zmodyfikować. Lub nie, bo to jest właśnie to ostatnie P. To jest przyjmij lub odrzuć. To też nie jest tak, że musisz to brać. To jest czasami tak, że ktoś, kto daje informację zwrotną, ma najlepsze chęci, żeby ją dawać. Ma tę pozytywną intencję, wszystko zrobił jak trzeba, tak? Ale jednak nie ma pełnej perspektywy, bo o czymś nie wiedział. I my podczas tej rozmowy możemy to wyjaśnić. No i o to chodzi też w tym ostatnim P. Możesz przyjąć lub odrzucić. Oczywiście, jak słyszysz po raz 10 pewną negatywną informację zwrotną na pewien temat, no to raczej coś z tobą jest nie tak i z twoją autorefleksyjnością, ale ogólnie nie ma obowiązku tak też zawsze stosowania się. Super, bardzo Ci dziękuję, że nam przypomniałaś i dodałaś to 5 P.
To ja Ci teraz życzę, żebyśmy za jakiś czas przeczytali książkę o kulturze organizacyjnej, czy w ogóle kulturze Twojej firmy. Co Ty na to? To będzie fajna lektura, no. Bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy jest jeszcze materiał na całą książkę. Być może z tymi początkami Kuboty, jak historią i tak dalej, być może tak, no bo to już jednak jest 30 lat w tym roku. No właśnie. W trzecim kwartale 2021 roku sprzedajecie akcje w ofercie publicznej o wartości 2,5 miliona złotych. Do czego wówczas potrzebne są te pieniądze? Do poszerzenia zespołu, bo dostaliśmy duże zamówienia od naszych kluczowych klientów. Musieliśmy je zrealizować, do tego byli potrzebni ludzie, żeby dowieść też nowe grupy asortymentowe, żeby nie było, brzydko mówiąc, fuck-upów, żeby wszystko się udało po prostu dowieść w terminie właśnie i jakościowo. To po pierwsze, potem, żeby też wesprzeć marketingowo te działania, te duże akcje promocyjne, które były zapewnione, no i żeby w ogóle zalewarować produkt, towar. Tak, żeby... No zobacz, tak mówisz, i to nie jest pejoratywne stwierdzenie o sobie, trochę o zespole, że jesteście jednak nowicjuszami na tym rynku, żółtodziobami, a tu zaledwie 3 lata później wchodzicie na New Connect. No. To się tam dużo dzieje, Alina. Dużo za dużo, tak jak powiedziałam. No właśnie, tak, czy trzeba było wykorzystać to momentum, czy jakby, wiesz, zawsze interesuje mnie te determinanty i takie prawdziwe motywacje, które stoją wówczas za funderami. Nie, to nie chodziło o wykorzystanie okazji, to chodziło o przetrwanie. Przetrwanie, okej. Tak, to była potrzebna była po prostu kasa na rozwój. Jasne. I o ile banki, najpierw były środki od rodziny Michalskich, one jakby się skończyły. Tak. My się rozwijaliśmy bardzo mocno, my rośliśmy ponad 100% rok do roku, więc ten wzrost był bardzo... duży, taki, który nas nie to, że finansowo nas przerastał, po prostu nie byliśmy w stanie na niego zarobić. Jasne. To jest raczej normalna sytuacja, to nie jest nic złego. Idziesz wtedy do banku i się dostaje kasę, tylko że my dostaliśmy za mało. Okej, a wiedzieliście, że możecie więcej sprzedawać z sukcesem? No tak, przyjęliśmy pewne zamówienia, musieliśmy to zrealizować, ale już nie w tym zespole, po prostu. To nie było realne. Jakby jeżeli rośniesz o 100% i ilość problemów ci się multiplikuje w zasadzie, bo to było, my rośliśmy tak 2 miliony, 6 milionów, 10 milionów, 20 milionów i te problemy na rok w rok, tak? Szybkiego skalowania, prawda? Te problemy przyrastały w tempie wykładniczym. Po prostu wykładniczym. Ja musiałam się zupełnie stawać inną liderką, tak jak moi dyrektorzy, menadżerowie i to po prostu to Co było w tym najtrudniejsze? Zarządzanie zespołem, myślę. Zarządzanie zespołem. Który rósł, który nie miał wtedy kultury organizacyjnej jeszcze, nie miał strategii. Mnóstwo szans biznesowych, która jest właściwa, która jest niewłaściwa. To jest o sztuce mówienia nie. I tak jak powiedziałam, miałam problem z asertywnością. I to jeszcze ta marka, od której wszyscy coś chcą i chcą robić różne kampanie marketingowe, ale de facto nie wszystko jest dla Ciebie opłacalne. A my mieliśmy taką, myślę, że początkowo... Czuliśmy, że mamy taki dług do spłacenia, że ta Kubota jest trochę wszystkich i że my też musimy to... misyjność za tym szła, tak? Że tak, że ludzie oczekują i że powinniśmy zrobić każdą kampanię, z którą się... fajną, która do nas przyjdzie. A to było nierealne. Teraz to wiem. Nauczyłaś się mówić nie. Oj, tak. Kiedy i dlaczego? Jakby w jakim momencie do tego doszłaś, że tak należy robić, że trzeba tą strategię łapania okazji rynkowych i innych trochę zmodernizować? Myślę, że gdy moja żona powiedziała, że już przesadzam, jeżeli chodzi o pracoholizm, że muszę coś zmienić, muszę stać się efektywna. Że ci osoba wysłała sygnał konkretny. Że koniec, że stop, że tak, że jakby ona rozumie, że Kubota jest czymś dużym, jest wielką szansą i jest czymś na maksa interesującym i przygodą być może mojego życia, ale jednak nikt za mnie nie przeżyje też mojego życia osobistego. Czyli ona Cię widziała z trochę innej perspektywy w domu, tak? Tak. Tak. Widziała, była dość. Widziała też moje zdrowie, które leciało tak. Myślę, że też wiele przedsiębiorców widzi, jak bardzo zdrowie zaczyna cierpieć, gdy zaczynamy przyginać po prostu na każdym polu. Więc to jest po pierwsze. A po drugie, te wszystkie problemy przyszedł do firmy Paweł Dobrowski, który właśnie jest teraz dyrektorem marketingu e-commerce i to jest osoba, która pracowała w bardzo dużych korporacjach, robiła duże rzeczy, pracowała na dużych budżetach. Jest starsza ode mnie, bardziej doświadczona i zaczęła bardzo dobrze zauważać te węzły gordyjskie w firmie,
u mnie, w moim życiu, w moim zdrowiu. Zaczęliśmy o tym wszystkim gadać, co trzeba zrobić, żeby było inaczej, tak? I miał też wiedzę taką mentorską, żeby po prostu mi przeformatować głowę. No i to się działo tak przy pomocy właśnie żony, Pawła, też nieustannego rozwoju z mojej strony. Zaczęłam po prostu robić rzeczy takie, te rzeczy, które uwalniają moją energię, tak? Czyli właśnie powstała strategia, powstała kultura, przeszliśmy na te cele, stworzyliśmy mnóstwo procesów, zaczęliśmy je spisywać i to wszystko po prostu Fajnie, że się na to otworzyłaś, że byłaś na to gotowa. Nie miałaś wejścia. No nie miałam wyjścia, to już jakby naprawdę zdrowie już było w opłakanym stanie. Moja jakby firma potrzebowała mnie cały czas. No więc musiałam sprawić, żeby potrzebowała mnie mniej, żeby ten ciężar się rozłożył na inne osoby, żebyśmy pracowali też po prostu jako zespół mądrzej. I to, co u mnie się działo, też działo się u moich menadżerów, moich współpracowników najbliższych. Patrzyli na ciebie. Dawałam bardzo zły przykład. Podążali za przykładem, on nie musiał być fatalny. dobry. Nie? Tak. No więc musiałam, że tak powiem, zderzyć się z tym, że to, co robię, nie jest jednak fajne i że zagryzanie zębów nie jest fajne. Właśnie to też widziałam w mojej rodzinie zawsze, jeżeli chodzi o biznes, tak, że tam się przekraczało wszelkie granice, jeżeli chodzi o dowożenie celów, tak, i ostatecznie my dowieźliśmy, ale trochę w innym stylu po prostu. Okej. To ta historia trwa 6. rok, prawda? Czyli tak mniej więcej mówisz, po 3 latach przyszedł ten moment, że się coś zaczęło zmieniać, czy później? Później, tak. Stosunkowo niedawno. Tak, ja 2 lata. Ostatnie to jest rewolucja, jeżeli chodzi o sposób organizacji firmy. O rany, strasznie się cieszę, że o tym rozmawiamy i że o tym mówisz tak też bez lukru. Po 3 latach przychodzi decyzja tej działalności o rozszerzeniu oferty o pierwszą linię odzieżową. Uśmiecham się, kiedy o tym czytam, bo mówisz, my w zasadzie nie chcemy wypuszczać ludzi z naszego sklepu bez skarpet. No to ciekawe, jak te skarpety, no wiadomo, że one się super łączą z klapkami, ale skarpety i klapki, no come on. Nie my to wymyśliliśmy. Okay. Wymyślili to koszykarze NBA. No właśnie. A potem wymyślili to w ten sposób, że grając po prostu mecze koszykarskie, tam są szybkie zmiany i oni mają dosyć wygodne buty. Jak je zdejmowali, nawet w trakcie meczu, to wkładali skarpetę w klap. Tak. Okay, no tak. I to wszyscy stwierdzili, kurczę, to dobrze wygląda, to siedzi, tak? Jeżeli chodzi o stylówkę. Pokazują to telewizję, to coś w tym jest, nie? Jakieś takie influencerskie. Tak. No i moda to podpatrzyła, jak wszystko. Balenciaga to wrzuciła do pokazu i się rozlało tak, na wszystkich. No i my wpasowaliśmy się w ten trend, że klapki plus skarpety to jest w sumie coś spoko, bo to jest coś spoko pod kątem wygody. To jest naprawdę bardzo wygodna opcja i połączenie. Tak chodzę po domu, ale tak jakoś na ulicy to jeszcze nie. Chociaż może po tej rozmowie to się zmieni. No młodzi chodzą. No właśnie. No i też 2 lata temu odważna decyzja, tak mi się wydaje przynajmniej, bo podejmujecie decyzję o stworzeniu kolekcji unisex, czyli dla każdego, neutralnej ze względu na płeć. Tak. No my w ogóle właśnie jako marka opieramy się też na tej otwartości, na inkluzywności. To bardzo gdzieś ta otwartość i tolerancja, z którą weszliśmy do klientów, nam pomogła w takich właśnie ciężkich momentach. Na początku to były takie pierwsze kampanie, gdzie my wsparliśmy społeczność LGBTQ+, i to zostało super przyjęte przez ludzi. Czemu tak? Powiedziałaś o swojej żonie wcześniej. Czy to też ma jakiś związek z tobą, z twoimi wartościami? Na pewno tak, ale też nie tylko moimi, tylko wszystkich wspólników. Okay. Jakby to nie jest tak, że musiałam na cokolwiek, kogokolwiek przekonywać, tylko jakby na pytanie, czy robimy, to robimy. Tak. Super. No, więc tak to wyszło. I okazało się, że to było w takim momencie akurat robione, gdzie społeczeństwo było dosyć spolaryzowane. Mówię o tej pierwszej kampanii. Dlatego to bardzo miało duże zasięgi. I my wtedy naprawdę... To nie było naszym w ogóle celem, jakby wybić się na tym marketingowo, ale się wybiliśmy. To były gigantyczne zasięgi i mnóstwo osób wtedy po raz pierwszy usłyszało o nowej Kubocie. Jeszcze Kuboty, tamte, społeczność LGBTQ+. Jej, wow, spoko, super, tak? I faktycznie te tęczowe Kuboty z tej pierwszej partii się wyprzedały w ciągu kilku godzin. Ale to było też odważne, czy nie? No, jednak tak, ale no właśnie, trochę, z naszym, myślę, że charakterem, z naszymi też być może właśnie relacjami osobistymi, wydawało się to dosyć naturalne. Co nie zmienia faktu, że wiele osób... Społeczeństwo, dokładnie. Tak. Troszkę zabetonowane, jeszcze w niektórych sytuacjach mogło różnie przyjąć tą kampanię.
Ale przyjęło jednak właśnie bardzo dobry sposób i jakby wszystkie zasięgi, ilość wzmianek, ilość lajków, ilość obserwatorów, to wszystko tak poszybowało od tamtej to pory. zachęta do tego, żeby robić jednak odważne rzeczy, żeby się nie bać. Oczywiście. I Tak. ja pamiętam, jak wtedy właśnie wszyscy marketerzy mówili, że to jest bez sensu, co zrobiliśmy, po prostu bez sensu, tak się nie robi. A teraz wszyscy marketerzy mówią, że trzeba tak robić. Powołują Że się na ten wasz wzór, co? może marki muszą mieć poglądy. Wszystko się zmieniło, tak. O tak. A jestem marketerem, więc z przyjemnością słucham o tym, co opowiadasz. Współpraca też z influencerami była takim chyba jakimś milestone'em w waszej działalności, tak? Dzisiaj wielokrotnie przedsiębiorcy, no może nie z takich branż jak twoja, ale zastanawiają się, czy wykorzystywać do współpracy tego typu osoby, czy tego typu praktyki. Polecasz? To zależy, ponieważ my jesteśmy dosyć specyficzną marką. Ja chciałam, chciałam znowu nie lukrować tej sytuacji, bo nam ludzie kibicowali. Też influencerzy, więc dosyć łatwo było dosyć łatwo przyjmowali propozycje, nie ukrywam, na początku wyłącznie barterowe. I ja nie wiedziałam trochę, jak się robi współpracę z influencerami. Nie miałam kasy, więc po prostu proponowałam produkty. Tak? I nie bałam się też przez to, że nie znałam branży, uderzać do dosyć dużych nazwisk. I gdzieś była ta informacja zwrotna, bo ludzie chcieli pomóc. I jakby to jest naprawdę nie do przecenienia. Ile my dostaliśmy takiego ruchu, dzięki właśnie ruchu na stronie, dzięki influencerom, którzy po prostu wzięli przysłowiowe klapki za to, że coś wrzucili, więc to było takie pospolite ruszenie. Oczywiście na samym początku, teraz to wygląda zupełnie inaczej. Teraz już musisz płacić. No jasne, ale to jest uczciwe. Dalej się opłaca. No pewnie, tak. Przypomina mi to historię Authenti i nasze początki dokładnie tak samo wyglądały. Pierwsze kody dostępów dla przyszłych użytkowników naszej platformy rozdawaliśmy właściwie za darmo, ale ponieważ nic nie ma w życiu za darmo, no to rzeczy tutaj taki model barterowy funkcjonował. Ktoś używał i dobre rzeczy potem pisał o rozwiązaniu, a dostawał dostęp za darmo. No dobra, 2019 rok bodajże, Biedronka. Tak, to pierwsza też Biedronka. oryginalna idea, istotny zapewne moment w rozwoju spółki. Jak się takie deale w ogóle robi, Alina? I szczególnie, że jesteście trochę na początku swojej drogi, a tutaj już wchodzicie na tak szeroki rynek. Tak, to oni się odezwali do nas. Okej. I zawsze podkreślam, że myślałam, że to był scam. Prawie potraktowałam było kilka takich mailów właśnie od Netflixa, od Coli. Tak, do spamu i nie traktować poważnie, co? A mówiłam, może jednak zapytam, czy na pewno nie. No i tak, to nie był scam. Nie był scam. No, jechaliśmy przerażeni na spotkanie, co mogę powiedzieć. No przerażeni, tak, ale to... Ale i podekscytowani zapewne możliwościami, które gdzieś tam coś wizualizowaliście, no. Tak, ale jednak Biedronce. Dokładnie, ale i tak te ilości, które padły, to to byłam zszokowana, tak, to byłam zszokowana, teraz już w ogóle nie jestem. Że tak dużo chcieli. Że tak dużo, tak, że tak w to wierzyli, to wszystko nas przerastało naprawdę bardzo, bardzo mocno. No i to był game changer, jeżeli chodzi o rozwój firmy. Kamień milowy, my nauczyliśmy się robić duże rzeczy, dowozić duże kontrakty, to wymagało dużej profesjonalizacji, jeżeli chodzi o logistykę, o kontrolę jakości. No jak się dostaje taki manual dla dostawców i trzeba znać wszystko, żeby nie zapłacić gigantycznej kary umownej, no to nagle robi się poważnie. I się zrobiło, jakby daliśmy radę, ale nie wiem też, czy się można przygotować na to, po prostu trzeba rzetelnie podejść do sprawy i ich nie zawieść. I oni dla nas zawsze bardzo partnersko się do nas zachowywali, tak? To są twardzi negocjatorzy. Twardzi gracze, tak, na rynku. Nie byliby liderem, gdyby tacy nie byli, ale wielokrotnie, gdy były różne czasy, tak, i lockdown, i COVID i tak dalej, to naprawdę zawsze to partnerska bardzo, ta współpraca się układała bardzo po partnersku i cały czas ona rośnie. Ta współpraca rośnie, więc fajnie. Ile już lat? No właśnie. 5 lat, tak. Dokładnie. A powiedz nam, jak ten okres przygotowania do wprowadzenia produktów do sklepów, ile to od pierwszej rozmowy do finału w waszym przypadku zajęło czasu? Myślę, że około 9 miesięcy. Okej. Tak, ogólnie to jest taki rozsądny 6-9 miesięcy. Oczywiście da się zrobić szybciej, jak na przykład jest powtarzalny produkt, powtarzalna promocja, no ale przy takich nowych grupach asortymentowych to myślę, że 9 miesięcy to jest minimum, żeby nie zrobić jakiejś wtopy kosztownej. Więc potem te już kampanie dedykowane dla Reserve czy Coca-Coli, o której wspominałaś, już nie były dla was zaskoczeniem, co? Zawsze trochę były. Tym bardziej, że dla Reserve, w przypadku Reserve byliśmy pierwszą firmą polską,
z którą zrobili coś takiego, więc no też duża odwaga z ich strony. I wcale tak marketingowo to nie było aż takie bardzo, nie wydawało się oczywiste połączenie, więc myślę, że super, że bardzo nam było miło, że się do nas odezwali. Też to super przebiegło w ogóle, jeżeli chodzi o współpracę. No mieliśmy szczęście do tych współprac, mogę powiedzieć. No tak, ale to pokazuje, że trzeba się wcześniej jednak trochę postarać i zbudować coś rozpoznawalnego, coś widocznego, żeby takie duże podmioty chciały z Wami pracować. Na propos marki właśnie, to takie jest moje kolejne pytanie, bo mam tu zapisane Kubota marka na wskroś Polska, to już wiemy. Tak. Transparentna, to już nam troszkę wytłumaczyłaś. No i przy okazji Kubota aktywnie promuje wartości takie jak autentyczność, różnorodność, otwartość. Jednym z przykładów, o którym wspominałaś, jest też wsparcie społeczności LGBTQ+, poprzez sprzedaż tego tęczowego asortymentu. No a część tych zysków trafia potem na cele charytatywne. To jest super. Coś idzie więcej za tą ideą, właśnie tego dzielenia się dobrem, czy to taki pomysł, który się pojawił znienacka. Trochę tutaj podbijamy też tę ideę, bo bardzo często moi rozmówcy, no już rzeczywiście renomowani przedsiębiorcy, tą część wypracowanego zysku odkładają na te dobre, szczytne cele. Jak to w Waszym przypadku było? U nas to wyszło trochę inaczej. Myślę, że przeczytaliśmy taki artykuł finansowego Ninja, nie pamiętam przepraszam imienia i nazwiska. Szafrański. Tak, właśnie, pana Szafrańskiego. I on tam powiedział o budowaniu od zera w kilku krokach biznesu w internecie. I tam było też na końcu oddaj od samego początku jakiś tam procencik na coś, w co wierzysz. I my w sumie super, jakby spróbujmy, nawet jak nie wyjdzie, to chociaż będziemy dumni. On nawet podał swoje liczby i pamiętam, że to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, że jednak On w tak otwarty sposób też o tym opowiadał i pokazywał bardzo konkretne przykłady, które zadziałały u niego. No. Dokładnie, jakoś tak stwierdziliśmy, że kurczę, no to róbmy to samo. Jakby tym bardziej, że Kubota jest właśnie tym dobrem narodowym, jest bliska ludzi, powinna być bliska ludzi, tak jest nie taka niezadufana i to wszystko jakby pasuje do tej idei pomagania. I też jakby pomaganie to jest społeczność. Kubota ma mocną społeczność, więc gdzieś tam to pasowało na wielu poziomach i stwierdziliśmy, że tak po prostu też po ludzku chcemy od początku i dlatego się bardzo mocno angażowaliśmy w akcje charytatywne i to się okazało, że w ogóle to też bardzo mocno zwiększa zasięgi. Tak, i nagle z akcji, które na przykład przeznaczamy część środków właśnie z asortymentu tęczowego na kampanię przeciw homofobii, no to też to daje, to jest win-win, jakby zasięgi, wzmianki w internecie, ludzie się tym dzielą, no bo to jest fajna inicjatywa, tak? Dlatego zobaczyliśmy w tym raz, że potencjał biznesowy, raz, że jest to po prostu super sprawa pomagać i móc pomagać. I właśnie za Michałem, tak? Chyba Szafrańskim, tak? Za Michałem chcieliśmy to robić od samego początku. To tak, jeżeli chodzi właśnie o tę ideę pomagania. To kończąc ten wątek Kuboty, gdzie Ty teraz idziesz, gdzie zmierzasz? Co takiego się dobrego wydarzy w spółce? W zeszłym roku przy przychodach około 20 milionów złotych, tak? 2-milionowy zysk? Tak. Jakoś tak? Wiesz już, jak zamkniesz rok 2024? Wiem, ale nie mogę powiedzieć. Okay, akurat jesteśmy na giełdzie i obowiązuje mnie tutaj rozporządzenie marowskie. Jeżeli chodzi o liczby to... Ale Pani Prezes będzie zadowolona z wyników na koniec roku? Ten rok jest takim rokiem, w którym my się... Tak, jest trudniejszym. Jest w ogóle... Ja widziałam taki wykres, gdzie od 20 lat mamy najniższą marżę netto w wszystkich przedsiębiorstwach w Polsce. Wynosi 3,5%. Do tej pory to się kształtowało między 4 a 5. To jest gigantyczny spadek. Po prostu jest bardzo ciężko. Oczywiście z wielu powodów. Tutaj wszyscy doskonale wiedzą jakich. To makrootoczenie nie pomaga, więc my też jesteśmy w tym trendzie, który jest cięższy, ale jakby robimy super rzeczy pod kątem przyszłych lat i ja jestem bardzo dobrze nastawiona, jeżeli chodzi o kolejne lata. Wykonaliśmy gigantyczną pracę w kontekście przygotowania kolekcji kontraktacyjnej, takiej pierwszej szerokiej kolekcji kontraktacyjnej na kolejny rok. Już weszliśmy w takie cykle branżowe, właściwe. Jesteśmy w tempie, w końcu. Stosownym też wyprzedzeniem, tam ileś miesięcy. To wymagało zespołu, to wymagało wiedzy, to wymagało właśnie też danych, środków na spotkania, na networking, na zbudowanie w ogóle społeczności kupców, dostawców, sprzedawców wokół nas. Ale ten rok to właśnie to było bardzo mocne postawienie
na tę sprzedaż hurtową inną niż duzi gracze, tak? Więc super, że to się udało zrobić i to jest gdzieś tam gigantyczny krok dla nas jako firmy. Nawet takie rzeczy jak zbudowanie showroomu dla marek, no nie wiem, typu na przykład 4F, no to oni mają tak wielkie showroomy, że to jest kilkukrotność naszego biura. A my mamy swój niewielki, ale w końcu to jest bardzo profesjonalne miejsce, gdzie możemy spotkać się z kontrahentami, gdzie są wszystkie nasze produkty, są odpowiednio wyeksponowane małe rzeczy, ale dla nas jako firmy bardzo duże. Czy w Łodzi. W Łodzi, okay. tak. No, więc... Też jesteś taką lokalną patriotką tam? Tak, bardzo dobrze mi się mieszka w Łodzi. Tak. No dobra, czyli będziesz zadowolona na koniec roku, czy nie? Będę bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonaliśmy pod kątem kolejnych lat. Która przyniesie też tak. potem bardzo konkretne efekty. Dokładnie. No właśnie, a w kontekście tych kolejnych lat, tej takiej perspektywy, jeśli możesz nam zdradzić, czy takiego wyobrażenia tej drogi trochę dłuższej, czy rozwój za granicą, czy co tam takiego chodzi Ci po głowie, albo jakie masz ambicje czy pomysły, o których możesz powiedzieć i które no jakby rezonują z tym, gdzie tam i po co chcesz iść. Jasne. Cały czas chcemy zmieniać postrzeganie marki jako marki kojarzącej się właśnie z komfortem, ze swobodą, żeby już ta stara Kubota zupełnie odjechała, bo jeszcze są takie powidoki tej... Stara, czyli jaka? No stara, taki palec przed klapek, brudna skarpeta i niechlujność pewna, tak? Jakaś taka zła jakość, bazarowość. Jeszcze osoby, głównie ze starszego pokolenia, kojarzą nas z tą starą Kubotą i nie wiedzą, że to, co się wykonało, to jest zupełnie coś innego, zupełnie inne rozdanie. Widziałem ten asortyment, naprawdę przygotowując się do rozmowy, szacunek, to są piękne rzeczy, a przy tym zakładam dosyć wygodne i te kolorystyka, tak. Ponieważ ona już znalazła kolor klapek dla siebie, który będzie zamawiać. To jest imponujące. Czyli co, macie ambicje, żeby tą starą Kubotę, no to tak odsuwamy na boczek, tak? Tam zapomni też już takie starsze jak ja o tym, co tam było taniego i niewygodnego, a idziecie w stronę młodych. Idziemy w stronę młodych, żeby oni nas jeszcze bardziej kupili, żeby uwierzyli w te nowe wartości, bo to jest, nie ukrywam, klient bardzo wyczulony na to, czy to jest ściema, czy nie jest ściema, czy wy tacy jesteście, czy tylko chcecie być dla nas. No więc my chcemy tacy być, my to bardzo czujemy jakby tego nowego klienta, no ale musimy to pokazać, tak? Że produkt odpowiada najnowszym trendom, co jest bardzo ciężkie. To się biorąc pod uwagę też wielkość zespołu. Więc... Jaki jest ten zespół dzisiaj? Około 40 kilku osób. Okay. Tak, zamkniemy rok z 40 kilkoma osobami, tak. No więc tak zmierzamy do niebezpiecznej granicy 50 osób, tak, i nowych problemów pewnie. Ale wracając, więc chcemy być kojarzeni bardzo mocno z komfortem, swobodą i budować wokół tego kampanię. Mamy mnóstwo na to pomysłów, to jest to po pierwsze. Po drugie, produkty, które właśnie też odpowiadają tej idei swobody, komfortu i dobrego czucia się samym ze sobą, radości, żeby to było tutaj spójne. Chcemy też, żeby to było spójne na poziomie marki i pracodawcy. Bardzo dla nas ważne, żeby przyciągać super talenty i z takimi osobami pracować, które są wymiataczami, bo widzimy, że to się po prostu u nas gdzieś sprawdza. Tak? I teraz się już też na to stać, co? To jest super. Fajne, nie? Tak. Zatrudniać naprawdę osoby, które mają doświadczenie, które mają w sobie tę iskrę, są zaangażowane, super się komunikują, super przyjmują informację zwrotną. To jest taki komfort, to się po prostu chce pracować, to się samo robi. Więc zatrudnianie takich osób i wyłuskiwanie z rynku, to jest jedno z moich głównych zadań właśnie, tak jakby mówienie o tej kulturze, mówienie jak u nas jest, żeby te osoby też mówiły te rzeczy potem na rozmowach, które mówią, bo my słyszymy niewiarygodnie dobre, miłe słowa, że jakby chcę iść do Was dla kultury, nie dla kasy, dla kultury. I to jest... To szukasz kogoś albo kogoś będziesz szukać, bo wiesz, po tym odcinku będą te CV do Ciebie przychodzić. Zapraszamy. Zapraszamy. Właśnie. A ta zagranica? Coś tam randkujecie? Tak, randkujemy. Super idzie w Niemczech, na niemieckim Amazonie. Jesteśmy też na niemieckim Amazonie. Na niemieckim spółkę w ogóle Kubota GmbH, tak? Nie, to nie my. To jest japoński konkurent. Okej. Tak. My mamy uporządkowane z nimi absolutnie kwestie prawne, mamy podpisane porozumienie, to też w ogóle było dosyć duży temat na początku działalności Kuboty. Podpisaliśmy porozumienie, że sobie nie wchodzimy w grę, tak, działamy na swoich, że tak powiem, w swoich klasach nicejskich, które są kluczowe dla nich i dla nas i oni z tym nie mają problemu, więc super. Udało się zagadać, tak. Ale dużo jest tej Kuboty
japońskiej. Właśnie w urzędach patentowych, tak. A skąd ona się tam wzięła? To był taki, jak to historycznie... No to jest gigantyczna firma, która właśnie, produkuje ciągniki. A, no właśnie, tak. Teraz sobie przypomniałem. Tak. No Maszyny dobra. rolnicze. To trzymamy kciuki za te wyzwania zawodowe. Jeszcze tak trochę puentując, mówisz, mam tak do dziś, że lubię robić rzeczy, a jeszcze bardziej lubię robić je jak najlepiej. To które rzeczy robisz najlepiej teraz? Po tych zebranych latach doświadczeń, potem trochę mentoringu, o którym wspominałaś, w takim przeobrażeniu się z larwy w motyla. Myślę, że tworzenie kultury organizacyjnej. Okay. To jest coś, do czego mam naturalne umiejętności, skłonności. Dobrze mi to idzie, mam to pod palcami. Jestem do ludzi, ludzie to czują. Wiedzą, że to nie jest kultura, która nie żyje, tylko że to jest dla mnie najważniejsza rzecz na świecie, o czym chociażby świadczy fakt, że jedyne szkolenia w firmie, które ja robię z każdą osobą bez względu na szczebel, jest szkolenie z kultury i ze strategii, co też daje wagę. Jak to wygląda? To jest jakaś taka sesja Uwielbiam jeden na je. jeden? Tak, bardzo czasami jak jest, akurat przychodzą dwie osoby, one mogą być połączone, to są maksymalnie dwie osoby. To wygląda super, po prostu przechodzę przez kulturę organizacyjną i mówię o dobrych i złych przykładach i staram się, żeby wszystkie złe były na mój temat. Jest mega śmiesznie. Świetnie. To fajnie, że zadajesz sobie ten trud, mimo tej roli, którą... Czysta przyjemność. Widzę, że to procentuje. Ludzie nagle dostają cały pakiet informacji. Okej, to u Was tak jest. To działa. To nagle dostają te wszystkie odstępy właśnie. Ja często mówię, że kultura organizacyjna to są odstępy między wyrazami, między literami. To jest coś pomiędzy, coś, co ciężko uchwycić. Oni właśnie dostają to, co jest pomiędzy ludźmi, co ciężko wyartykułować, jak czasami nie wiadomo, jak się zachować. To są dla nas takie te drogowskazy, których bardzo brakuje według mnie w wielu firmach. U nas brakowało. Czad, ale fajnie, że o tym mówisz. Podobna mechanika funkcjonuje w Authentic, kiedy ktoś zaczyna u nas pracę, niezależnie od tego, na jakim szczeblu, w jakim mieście, czy nawet w jakim kraju, zawsze zaraz potem ma takie co najmniej wideo połączenie właśnie z nami, cofounderami, gdzie też dzielimy się swoimi doświadczeniami i prosimy o coś i apelujemy i prowadzimy do dokumentów, które w razie czego więcej opisują. Wydajesz się też cały czas zaangażowana w pracę spółki eSirius, czyli tej, od której zaczynasz w ogóle tę poważną karierę zawodową po studiach. Tam w tym eSiriusie jesteś też w zarządzie. Czy to jest, bo to jest spółka, która specjalizuje się w obsłudze prawnej produkcji filmowych, jak przeczytałem. Tu nie ma jakiegoś konfliktu interesów? Jesteś w stanie nie, to jest jakby spółka, która działa w zasadzie sama, bez gdzieś tam mojego dużego zaangażowania. Tak to wygląda. No Kubota to jest 200%. Więc. Dobra, no to Kubota, to a propos Kuboty, od kilku lat robię wszystko, by Kuboty znalazły się w Muzeum Narodowym, a w słowniku języka polskiego słowo Kuboty było synonimem klapków. Potwierdzam. Takiej motywacji u przedsiębiorcy, takiego celu to już dawno nie słyszałem. Wprowadzić produkt do Muzeum Narodowego. Według mnie, być może jestem skrzywiona, ale jest to bardzo oczywiste. Biorąc pod uwagę, musiałam się też nauczyć tak myśleć o Kubotach. Nauczyli mnie fani, być może fanatycy marki, że Kuboty są dobrem narodowym, a miejsce dobra narodowego jest Muzeum Narodowym. Ja czuję wielkiego klapka Kuboty na wejściu do muzeum. To jest też odczarowanie tego, pewnych rzeczy, kultury, tej czasami zbyt wysokiej, wydumanej. I tak jak nasza rola w modzie jest też taka, że rozbijanie pewnych balonów i pewnego zadęcia w modzie. I uważam, że to naprawdę zgrabnie robimy i moda potrzebuje czegoś takiego. Tak samo jest z kulturą i naprawdę uważam, że ludziom bardzo by się podobało wielkie klapki Kubota w Muzeum Narodowym i nic by to nikomu nie umniejszyło. Ale to jest moje zdanie osobiste, trzymamy kciuki. Tak. Co Cię w największym stopniu ukształtowało jako człowieka, jako przedsiębiorcę? Sport i książki. Sport, który uprawiałaś, bo nie tylko zakładam kibicowałaś. Co to były za dyscypliny? Piłka nożna. Cały zarząd Kuboty kobiecy poznał się na piłce nożnej. Oż ty, ale fajnie. To
To całkiem niedawno zapewne kibicowałaś. Nasza drużyna zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy. Wybierasz się tam na stadion jakieś na Mistrzostwa Europy kibicować, śledzić, skoro tak gracie dużo w piłkę nożną? Nie, teraz nie ma czasu gdzieś tak na tego typu inicjatywy. Raczej faktycznie oglądam po prostu mecze przed telewizorem, no ale super, że dziewczynom się udało. No, historyczny moment. Fajna ekipa. A książki to które i jakie? Literatura piękna, po prostu. Też historyczne, ale tak. No, myślę, że Gombrowicz jest dla mnie najważniejszą osobowością taką w życiu i on też bardzo mocno przesiąkła nim Kubota. Właśnie to połączenie, zderzenie niskiego z wysokim, ten dystans do siebie i do otoczenia, ta niedojrzałość, która jest w Kubocie i którą Kubota pielęgnuje w sobie. I to są myśli Gombrowicza, które my jako też entuzjaści Gombrowicza, nie tylko ja, bo też reszta wspólników wzięliśmy i właśnie na tym oparliśmy marketing, nie mając pojęcia o marketingu. Wy się tam połączyliście w kilku obszarach. Tam kilka ciekawych właśnie rzeczy, o których zdradziłaś, rzeczywiście było zapewne tym magnesem, by zacząć nadawać na tych samych falach. Tak. Piłka nożna, Gombrowicz. Faktycznie. Nie myślałam o tym, że te rzeczy też. Tak. No proszę. A gdybyś nie była przedsiębiorczynią, to kim byś była? Dyrektorką sportową. W klubie jakimś? Realu Madryt. Okej, no ale nasza Ewa Pajor gra w Barcelonie, to w Madrycie akurat. Ja w Madrycie, tak. Okej. Dobra. A jesteś osobą szczęśliwą? Bardzo. Mhm. Bardzo. I to szczęście jak rozumiesz? Co ci daje to szczęście tak na co dzień poza biznesem? Spełnienie, swobodę, zetknięcie cały czas w życiu zawodowym właśnie z tą dozą absurdu, które jest dla mnie ważne, a Kubota to zapewnia. Teraz myślę, że coraz w mniejszych dawkach, ale jednak dużo jest fajnych, ciekawych, interesujących nowych rzeczy. Więc myślę, że to i coraz lepsze zdrowie. Tak, odzyskuję to, co oddałam, zaciągnęłam dług, więc teraz go trochę odzyskuję. Piątek, sobota, niedziela, ładowanie baterii. No bardzo szczytny pomysł. Jakich pytań ci jeszcze nie zadałem? Co jeszcze na koniec powinniśmy pamiętać i wiedzieć o Alinie Sztoch? Ojejku, wstydzę się teraz, nie wiem. Tyle fajnych rzeczy już powiedziałaś. To taka jedna myśl na koniec, z której zostaniesz zapamiętana. Ojejku, już w ogóle teraz presja rośnie. Jedna myśl. No myślę, że powtórzę taką bardzo wyświechtaną formułę, że jednak biznes to nie jest sprint, tylko maraton. Bardzo w to wierzę i tak jak też pytałeś o pewne składowe sukcesu, ja myślę, że gdzieś podskórnie zawsze to czułam i tak z perspektywy czasu, patrząc na moją karierę, widzę, że ile rzeczy się zazębia po pewnym czasie i jakie to jest wspaniałe móc to obserwować, jak warto zagryźć zęby i jak warto też w moim przypadku, ja tak uważam, nie ciągnąć za wiele srok za ogon i tylko się poświęcić jednej rzeczy, ale no poważnie. Dziękuję za te rekomendacje, to były świetnie opowiedziane historie, no i kibicujemy, spotkamy się, mam nadzieję, kiedyś w Muzeum Narodowym na bardzo konkretnej wystawie, czy przy bardzo konkretnym miejscu, gdzie będą kuboty. Biało-czerwone kuboty, tak? Biało-czerwone, dokładnie. Dzięki. Super, dzięki Tomku. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.